Witam serdecznie z rajskiej Kolipy. Jesteśmy dzisiaj na plaży Pattaya. To tutaj zaczynamy nasz dzień. Plaża Pattaya to jest ta główna plaża, gdzie przypływają wszystkie promy, ale nie jest ona wcale najpiękniejsza. No i co? Postanowiliśmy, że dzisiaj jeszcze raz zabierzemy Was na spacer po wyspie. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Na tą wyspę można dotrzeć jedynie łodzią, także takimi łódkami się przypływa. Później walizki tak są wożone do różnego rodzaju resortów. Nie ma tutaj ani samochodów, ani wypożyczalni skuterów, ani nie ma lotniska, więc jedyna droga to droga wodna. Jeżeli chodzi o samą plażę Pattaya, jest to bez wątpienia fajna plaża. Można się tutaj oczywiście pokąpać, ale jest ona też taka najgłośniejsza z powodu tych wszystkich łódek. Ma ona też najlepszą infrastrukturę, także jeżeli interesuje Was życie nocne, to zdecydowanie wybierzcie tą plażę. Tutaj są takie beach bary, można sobie tutaj oczywiście jakąś drineczkę wypić, fire show zobaczyć, więc ta plaża na wieczory jest idealna. Tu jak widzicie już się rozkładają knajpeczki, także wieczorem będzie się działo. Jeżeli chodzi o happy hour, jest ono każdego dnia, czasem od 2, czasem od 4, przeważnie do godziny 20. Plaża Pattaya jest również znana z tego, że to właśnie tutaj przypływają wszystkie promy, więc z naszego pierwszego odcinka widzieliście, jak tutaj przypłynęliśmy na Kolipę, że to właśnie tutaj jest ten porcik i tutaj, jeżeli przypływacie z Malezji, możecie też wejść do kraju, ponieważ Tajlandia i w ogóle wyspa Kolipę leży bardzo blisko Langkawi, stąd bardzo wielu turystów przepływa w te i we w te na obie te wyspy. Dotarliśmy na sam koniec plaży, a na samym końcu takie fajne domki tutaj na skałach. W ogóle bardzo fajne te skały są, może te beczki trochę mniej, ale te skały naprawdę robią fajne wrażenie. Wszystko tutaj jest tak zbudowane, żeby działało, więc jak się przewróci, to się poprawi. Jak coś się złamie, to się doda nowe, ale jak widzicie, jest to raczej taka prowizorka, więc co jakiś czas coś się tutaj psuje. Mam nadzieję, że już wiecie z naszego poprzedniego odcinka, że na Kolipę znajdują się 3 główne plaże. Pattaya, przez którą właśnie przeszliśmy, Sunrise, naszą ulubioną, oraz Sunset. Ale jeszcze oprócz tego przy końcach tych plaż są wyznaczone takie mniejsze plaże i właśnie znajdujemy się na końcu plaży Pattaya, gdzie znajduje się Daya Beach. Jest to taki trochę bardziej cichy zakątek Pattaya, z dala od szumu tych motorówek i taksówek, które są tam wcześniej. Mnie zawsze fascynują też te kuleczki z piasku, które krabiki zostawiają, robiąc swoje dziurki. O, tutaj jest pan krabik, dzień dobry. Czy widać pana? Hello. Taki mały krabiczek, a tyle bobków piasku zdołał wykopać. Tak wygląda tutaj końcówka Daya Beach. Też są łódki, ale nie tyle co w pozostałych częściach Pattaya Beach. Jest coś uspokajającego w słuchaniu szumu fal. Ale krabik tam jest wielki. Schował się właśnie pod skałą, nie wiem czy widać go. Ale duży. O, tam w ogóle jest więcej krabików. Jak się ruszą, to je zobaczycie. O, i tutaj też są. Kolipę słynie ze wszelkiego rodzaju aktywności wodnej. No przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo spotów do snurkowania na tej wyspie i na okolicznych wyspach, więc jest tutaj bardzo dużo wycieczek, które oferują snurkowanie, także nurkowanie, diving. No a poza tym możecie sobie wynająć kajak czy łódeczkę i gdzieś popłynąć i tam właśnie płynie łódeczka jakaś, i jedna i druga ze zwiedzania pewnie wracają.
nadzieję, że Pattaja Wam się podoba, a te ujęcia z dronika, które właśnie zrobiliśmy, spotęgowały jeszcze to wrażenie. A teraz idziemy na kolejną plażę, którą również już Wam pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy ją na zachód słońca, no bo plaża nazywa się Sunset Beach, a my teraz Wam ją pokażemy, jak wygląda za dnia. 650 metrów do przejścia. Nie wiem, jakby to zrobimy. Tak ogólnie to ta wyspa składa się dokładnie z takich resorcików. One wszystkie są dosyć małe, jest po kilka, maksymalnie kilkanaście domków. I naprawdę robi to bardzo urocze wrażenie. Dzięki temu jest tutaj tak dość mocno rodzinnie i prywatnie. No i każdy może mieć taki domek dla siebie na kilka dni w raju. Wyspa Koh Lipe wzięła swoją nazwę od białej kartki papieru, ponieważ nie ma tutaj gór. Ale jak widzicie, jest to nie do końca prawda. My mamy do przejścia zaledwie 650 metrów, no ale trzeba jednak trochę pod górę wejść. Ćwiczymy na Nepal. Jesteśmy już na Sunset Beach. Zatrzymaliśmy się w knajpie, bo wydaje nam się mega urokliwa. No i tutaj sobie coś zjemy, a jak zjemy, to będziemy zwiedzać plażę. Plaża naprawdę ładnie dzisiaj wygląda, więc poczekajcie chwilę, dajcie nam trochę odetchnąć i zaraz tam z Wami zejdziemy. Przyszło jedzonko. Ja dzisiaj Pattaja, czyli coś innego niż zwykle, a Gabi fried rice, także zamieniliśmy się rolami. A widok mamy taki. My już pojedliśmy, więc zabieramy Was razem z nami na plażę Sunset. Jedzenie było pyszne, a watermelon shake jeszcze lepszy, więc zamówiłam dokładkę. Knajpę jak najbardziej polecamy. Tutaj na dole wstawimy, jak się nazywa. Jest zaraz na plaży i to chyba jest jedyna albo jedna z niewielu knajp, które na tej plaży można spotkać. No to już wiecie, gdzie tu przyjść na jedzonko. Naprawdę bardzo dobre i nawet dadzą Wam Wi-Fi. Troszeczkę jak na Seszelach. Gabi tam robi roleczkę, a te skały mają bardzo, bardzo fajny charakterek. I spójrzcie, jaka woda. Polecamy tą knajpę. No i tak się prezentuje plaża Sunset w całej okazałości. Tutaj też ludzie snorkują, stąd też łódki odpływają. My teraz przyszliśmy na sam koniec. Ciekawe po co. No dobra, puścimy dronika. Podroniliśmy. Mamy nadzieję, że ujęcia Wam się podobały. Przegonił mnie trochę taki ogromny ptak, chyba orzeł. Także wiecie, czuję się trochę jak w Polsce. A tak ogólnie ta plaża mega nam się podoba. Muszę przyznać, że my tu byliśmy na zachód słońca i wtedy mniej mi się podobała. Ale teraz, tak za 2 godzinki przed rozpoczęciem tej Golden Hour naprawdę wygląda bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ale żeby nie było, musimy też ponarzekać. Jesteśmy w końcu prawdziwymi Polakami. Patrzcie, ile glonu. Boże, tu się nie da pływać. Dobra, tylko żartowałem. Koh Lipe ma 2 km na 2,5 km szerokości, więc nie jest wcale dużą wyspą. Jest częścią Parku Narodowego Koh Tao. Park ten ma nazwę od największej wyspy, czyli Koh Tao, która znajduje się ponad 50 km stąd. Natomiast w parku tym samym jest 51 wysepek podobnych do Koh Lipe. Żegnamy się już powoli z plażą Sunset. Pamiętajcie, że to tutaj najlepiej przyjść na zachód słońca. Jest naprawdę fajnie i słońce zachodzi tutaj idealnie za horyzont. My teraz idziemy tam, gdzie podziwia się wschód słońca. Także zabieramy Was na naszą ulubioną plażę, na plażę Sunrise. Na plażę Sunrise trzeba oczywiście kilkaset metrów znowu dojść. Znowu musieliśmy wejść na górę. Teraz schodzimy kawałek w dół, także górki męczą nas dosyć mocno, ale jakoś dajemy radę. No. Człowiek chce chodzić w tym roku po Himalajach, no to nie może korzystać z motorków za dużo.
No jak sobie tak idziemy z jednej plaży na drugą i mamy trochę czasu, to powiemy Wam o tym, jak warto przemieszczać się po tej wyspie, po wyspie Kolipe. Jak już wspominałam, ta wyspa jest malutka, więc my polecamy przemieszczać się na nogach, ale oprócz tego oczywiście można wynająć sobie taksówkę. Takie mototaksi kosztuje 50 batów od osoby. Nie ma tutaj motorków do wypożyczenia, natomiast niektóre resorty jeszcze oferują wypożyczenie rowerów, chociaż my tych rowerów praktycznie nie widzieliśmy tutaj nigdzie. Idziemy pokazać Wam jeszcze na plaży Sunrise najfajniejszy beach bar, jaki tutaj mają. Witamy w Zodiaku. Zdecydowanie zgadzam się, jest to prawdziwe niebo. Dzisiaj tak trochę od baru do baru, no ale to już nam zabroni. Popływaliśmy, fajnie było tutaj sobie poleżeć w Zodiaku. Myślę, że pora wybrać się dalej i jeszcze trochę popływać. Popili, pochillowali, ale trzeba się zbierać, bo powoli zaczyna zachodzić słońce. Chcemy jeszcze wykąpać się w jednym miejscu. Ogólnie polecamy to miejsce, jest naprawdę fajnie. Można się zrelaksować, na wygodnych, mięciutkich fotelach posiedzieć. No a teraz lecimy dalej. Według wszystkich przewodników najładniejsza część tej wyspy to tak zwany North Point, czyli zakończenie plaży Sunrise. My właśnie na niego idziemy. Ja też polatałem tu dronikiem, więc pewnie wstawimy Wam, jak wygląda z góry. Ale my jednak wolimy pływać tam po środku tej plaży. Zdecydowanie lepsze dno, więcej rybek, no i rafa. Dokładnie, jeżeli szukacie spotu do snorklingu, to tylko i wyłącznie Andaman Beach Resort. Na ten North Point muszę powiedzieć, że wygląda też bardzo dobrze na zachód słońca, bo widać będzie tutaj, jak będzie zachodziło za horyzont, ale my tu nie zostajemy, idziemy pływać. Dobra, jednak zmiana planów. Będziemy się kąpać przy zachodzie słońca. Zaletą kąpania się tutaj na North Point jest na pewno to, że jest bardzo głęboko, blisko brzegu. Jesteśmy dosłownie 1,5 metra od brzegu i sięga nam po szyję. Natomiast jeżeli chodzi o dno, no to nie jest taki to piaseczek czysty jak trochę dalej w tamtą stronę. Jest tutaj dużo muszelek i pozostałości koralowca. I fale. Tak, i fale, których tam wcześniej nie było. No ale morze jest super ciepłe. Wiem, że nikt się mnie o opinię nie pytał. Natomiast może to przez to, że tutaj jest woda, jest ciepło, jest pięknie, ale tutaj ten zachód słońca mi się podoba bardziej niż ten, który oglądaliśmy z plaży Sunset. Ale może to być kwestia też tego, że to jest inny dzień, inaczej słońce ułożone i że jest bosko w wodzie. No i tym przepięknym zachodem słońca będziemy się z Wami żegnać. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję też, że obejrzeliście nasze pozostałe filmy i zostaniecie na dłużej i obejrzycie jeszcze filmy, które będziemy dla Was przygotowywać z tej i innych podróży. No a tymczasem żegnamy się i widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.